Czy rezydencja to samo co rezydencja podatkowa? Co daje estońska e-rezydencja i czy faktycznie pomaga w biznesie? Czym różni się rezydencja od e-rezydencji i jaki mają wpływ na rezydencję podatkową? Oglądajcie, aby poznać różnice. Skąd pomysł na ten odcinek? Otrzymujemy wiele pytań od naszych klientów, chcących wiedzieć na przykład, czy będąc rezydentem jednego państwa, z automatu staje się jego rezydentem podatkowym? Czy estońska e-rezydencja uprawnia do rozliczeń w tym kraju? No i czy można być rezydentem podatkowym kraju, w którym się nie mieszka? Zacznijmy od rezydencji. Jakie kroki podjąć, aby uzyskać status rezydenta? Należy przede wszystkim posiadać meldunek w danym kraju, zostać zarejestrowanym w rejestrze ludności, uzyskać numer identyfikacyjny, czyli odpowiednik naszego PESEL, a na końcu legitymować się miejscowym ID. A co daje nam status rezydenta? Przede wszystkim możliwość otwarcia rachunku bankowego, a to, jak wiecie, już całkiem dużo. Także macie pozwolenie na podjęcie legalnej pracy oraz równe traktowanie w zakresie ochrony zdrowia czy też ubezpieczeń społecznych. Co do zasady, nie ma przeszkód, aby być rezydentem w kilku krajach i tak na przykład Polak może być jednocześnie rezydentem Estonii. W takim razie, kiedy rezydencja staje się również rezydencją podatkową? Decydującym jest czas, przez jaki przebywamy na terenie danego kraju. Co do zasady, rezydencję podatkową mamy w miejscu, w którym przebywamy przez minimum 183 dni w roku. Istotnym jest także centrum interesów życiowych, osobistych oraz gospodarczych. Rozpatrujemy więc, gdzie znajduje się nasza rodzina i skąd czerpiemy większość dochodów. To o tyle istotne, że podatki zawsze odprowadzamy w kraju, którego jesteśmy rezydentem podatkowym. Jak widzicie, można być rezydentem jednego państwa, nie będąc jednocześnie jego rezydentem podatkowym. A w takim razie, jak ma się do tego wszystkiego e-rezydencja? Estońska e-rezydencja to nic innego jak elektroniczny podpis dający dostęp do administracji, infrastruktury najbardziej zdigitalizowanego państwa na świecie. To tyle i aż tyle, biorąc pod uwagę, jak bardzo są zaawansowani Estończycy. Do czego jest więc potrzebna? Głównie do założenia i prowadzenia firmy na terenie Estonii, a także podpisywania elektronicznego dokumentów. Jeżeli nie posiadamy innych aktywności w tym państwie, to raczej nam się ona nie przyda. E-rezydencja nie ma więc nic wspólnego z rezydencją podatkową, nie jest też dokumentem tożsamości. Jak widzicie, rezydencja podatkowa i e-rezydencja to trzy różne pojęcia, trzy różne funkcje. Rezydentami zostają osoby, które chcą mieć dostęp na przykład do systemu bankowego danego kraju. Rezydentami podatkowymi staną się, gdy będą w nim przebywać przez ponad 183 dni w roku, a e-rezydentami ci, którzy posiadają podpis elektroniczny. Nadal brzmi skomplikowanie? Skontaktujcie się z nami. My z całą pewnością Wam w tym pomożemy.